Siema, z tej strony Jacek, witam Was na kanale Hypnagogue Vlog, a dzisiaj chciałbym omówić najnowszy album grupy SCOV zatytułowany Family Feast. Jeżeli miałbym określić SCOV w dwóch słowach, to chyba najlepiej pasuje do nich miano polski kwelertak. I wiem, że nie każdy zespół lubi być porównywany do jakiegoś zachodniego lub jak w tym wypadku północnego odpowiednika, ale członkowie tej kapeli akurat nie ukrywają swoich inspiracji tą norweską grupą. I nawet nie chodzi tutaj o samą muzykę, czy też energię z niej płynącą, ale same logo, sama nazwa zespołu już sugeruje nam bardziej klimaty skandynawskie. Z tego co patrzyłem, to chyba skyw oznacza w języku norweskim pchać, ale nie wiem, czy akurat muzycy wybrali to słowo na nazwę swojej kapeli. Można powiedzieć, że muzyka wykonywana przez tą grupkę chłopaków z Polibudy jest u nas w kraju w pewnej niszy, ale coraz bardziej są oni rozpoznawalni na scenie niezależnej. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy raz o SCOV usłyszałem w 2019 roku, kiedy to zespół wziął udział w Polirocku, czyli przeglądzie organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej. Zespół został w nim zauważony oraz wyróżniony zarówno przez publiczność, jak i jury, co w efekcie dało im trzecie miejsce w finale. Swoją drogą zawsze fajnie usłyszeć, że ktoś wyniósł z mojej alma mater coś więcej niż tylko dyplom i porytąbanie. I jeszcze w tym samym roku pojawił się debiutancki album zespołu zatytułowany po prostu SCOV. Był to bardzo dobrze zrealizowany materiał, który składał się z 10 utworów łączących ze sobą skocznego punka z bardzo metalowymi wpływami, głównie black metalowymi. Płyta została przyjęta ze sporym entuzjazmem, a ostatecznie mając już całkiem dobry longplay, zespół mógł wybrać się w trasę po kraju. I chociaż SCOV grywał głównie małe koncerty, to udało im się wystąpić m.in. na scenie Viva la Cultura podczas festiwalu Poland Rock 2019. Pamiętam nawet, że planowałem iść na ten koncert, ale jak to bywa w przypadku tego rodzaju festiwali, odsypiałem w tym czasie inne koncerty i przegapiłem okazję. Niestety z dosyć oczywistych względów rok 2020 powstrzymał nieco dalsze plany zespołu na podbijanie scen zarówno tych małych, jak i większych festiwalowych. Lecz mimo przeciwności losu zespół nie poprzestał na debiucie i wykorzystał ten czas nagrywając nowy materiał, którego efekt trzymam właśnie w dłoni. I klasycznie już każdą dłuższą recenzję zaczynam od omówienia tego, jak prezentuje się nośnik fizyczny i nie inaczej będzie w tym przypadku. Album zakupiłem za pośrednictwem Bandcampa zespołu, do którego zresztą odsyłam w opisie tego filmu. I na tę chwilę jedynym możliwym fizycznym medium jest nośnik CD w postaci takiego 3-segmentowego digipacka. I sam design płyty jest dosyć fajnie zrobiony. Na okładce widnieje dzieło wrocławskiego artysty Szymona Kota, do którego zresztą również odsyłam Was w opisie. I przyznam, że pierwotnie nawet jakoś tak za bardzo nie byłem przekonany co do okładki tego zespołu. Kojarzy mi się on z klimatami Farbenlere i ich tam okładek Snukraina czy podobnymi. Trochę też kłóci się z tym, co zazwyczaj zespół umieszcza na swoich koszulkach czy też wlepach. Ale jak się okazuje, te pozornie z niczym niezwiązane przedmioty, takie jak rakieta, legutkowy szkielet, czy to, co widać najbardziej, czyli dłonie krojące sztućcami ziemię, mają bardzo duży sens i są ściśle związane z treściami, jakie zespół stara nam się tutaj przekazać na płycie. Ale do tego wrócę jeszcze później. Płyta jest dość gruba ze względu na to, że została do niej wklejona wkładka, która nieco wypycha płytę i niestety moja sztuka została nieco uszkodzona przez to w transporcie, ponieważ tutaj dostała strzała, przez co nieco rożek zagiął się na książeczce, ale też nie będę się tego jakoś specjalnie czepiał. W sumie ciężko jest zaprojektować coś, czego kurier nie uszkodzi w transporcie podczas rzucania przesyłkami. Wkładka zawiera zdjęcia zespołu, podziękowania oraz to, co najważniejsze, to teksty. Sam krążek właściwie nie jest jakoś specjalnie ozdabiany, ale muszę przyznać, że całe wydanie jest bardzo eleganckie, nieco błyszczące, przez co pewnie światło się odbija w kamerze. Trochę nawet przypomina taki album rodzinny zawierający zdjęcia z Instaxa czy tam jakieś inne mniejsze formaty. Niestety ja się nie załapałem na sam preorder, ponieważ zakupiłem dopiero płytę w dniu premiery, ale warto tutaj nadmienić, że do samej płyty zespół dorzucał ekotorbę
Tam były oczywiście jakieś kostki, wlepki, chyba nawet koszulka, no i nasiona roślin miododajnych. Właściwie te nasiona to taki dosyć nietypowy merch, ale podczas analizy albumu zwrócę uwagę na to, że mają one tutaj bardzo dużo sensu i są one takim dodatkiem bardzo konsekwentnym. Ale nie przedłużając, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli muzyki. Na samą płytę trafiło 12 szybkich, bardzo energetycznych utworów, które właściwie nie prezentują nic nowego. Powraca agresywna mieszanka punk rocka z black metalem oraz lekkimi wpływami rock'n'rollowymi. Pierwszy kawałek The End Won't Be Spectacular rozpoczyna się szybką partią gitar oraz bębnów, a następnie atakuje z pełną wściekłością wokali Marcina Niewiadomskiego. W sumie ten numer jest całkiem dobrym wprowadzeniem do tego, co będzie prezentowane później na płycie, zwłaszcza jeżeli chodzi o teksty. Jest to bardzo punkowy kawałek z apokaliptyczną wizją naszej przeszłości, która przejawia się tak naprawdę na całej płycie. Rozdarte wokale Marcina, mimo bycia na naprawdę wysokim poziomie i nawet tu się ośmielę stwierdzić, że są one nieco lepsze niż na debiucie, są, jak to bywa w Blacku, dosyć ciężkie do zrozumienia. Zwłaszcza, że muzycy zdecydowali się po raz kolejny na teksty jedynie w języku angielskim, przez co warto zajrzeć do wkładki. I tutaj bym się chciał nieco zatrzymać i pochylić nad właśnie treściami, jakie są zawarte na Family Feast. Autorzy wzięli na widelec stan naszej planety oraz społeczeństwa, wytykając poszczególne problemy, jakimi są przede wszystkim bezmyślny konsumpcjonizm oraz eksploatacja zasobów ziemskich, które w efekcie dążą do zniszczenia całej naszej planety. Bardzo fajnie zostało to zobrazowane na teledysku do utworu Fist, który stał się jednym z singli promujących tę płytę. Uczta dżentelmenów przeradzająca się w obrzydliwą walkę o kolejne kęsy czarnej mazi, którą jesteśmy karmieni, jest w tym przypadku całkiem sprytnym symbolem pożerania zasobów i całego syfu pompowanego nam przez światowe koncerny. W końcu wszyscy jesteśmy truci i ogłupiani tym, że potrzebujemy więcej, aby wypełnić portfele możnych i władców tego świata. I musicie przyznać, że zabrzmiało to całkiem foliarsko, ale Scoff również przerobił ten temat w utworze Tin for Your Head. Utwór porusza problem coraz większej wiary w teorie spiskowe oraz czerpanie wiedzy z filmów z żółtymi napisami, zamykanie się w swojej własnej szklanej bańce i odgradzanie się od rzeczywistości kolejnymi wymyślonymi hipotezami na temat inwigilacji i innych jakichś dziwnych czarów. Niby temat błahy, w końcu zawsze znajdą się frajerzy gotowi kupić pościel anty-5G, czy tam wolący zapłacić wiejskiemu szamanowi niż lekarzowi za usługi medyczne. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, ale myślę, że temat coraz bardziej staje się poważniejszy i aktualny. Głównym aspektem to jest właśnie totalna kontrola wszystkich ludzi, dlatego jest to 5G. To jest ich cała pandemia. To, co robią z nami politycy, to już jest niedopuszczalne. Nie zabrakło również szydery z coachingu oraz wszelkiej maści guru lifestyle'owych w bardzo blackowym utworze Necrocoacher. Kawałek bardzo sprawnie łączy blackową progresję z punkowymi refrenami. Myślę, że jest to dobra pozycja dla fanów starego Quellertak z okresu debiutu oraz płyty Mail. Natomiast fanom późniejszych płyt myślę, że powinien spodobać się następny utwór zatytułowany Lungs w nieco swobodniejszej oprawie z bardzo melodycznym riffem. Właściwie Family Feast nie schodzi z narzuconego tempa, nie ma tu miejsca na wolne utwory czy też przejścia, które rozładują nieco to wytworzone napięcie, ale myślę, że w przypadku tego utworu można sobie pozwolić na nieco swobodniejsze podskoki, ale tylko na 2,5 minuty, bo zaraz potem wraca pojebane tempo z perkusją walącą jak MG42. I tutaj jest słowa uznania dla Michała Godzisza, perkusisty zespołu, który przez całą płytę robi naprawdę dobrą robotę. Chciałbym również zwrócić uwagę na rzecz, która jest największym atutem tego albumu i sprawia, że każdy kolejny utwór pochłania się z dziką przyjemnością, a są to przede wszystkim świetnie urozmaicone partie gitar. Na debiucie Scoff kompozycje raczej skłaniały się bardziej ku metalowi. Miałem takie wrażenie, że zespół narzucił sobie pewne ramy, poza które nie za bardzo chciał wyjść. Tutaj wyczuwam nieco więcej swobody. Jest oczywiście wyraźna ta punkowa część, ale bez prymitywizmu i z licznymi melodycznymi przejściami. Słychać to zwłaszcza w moim zdaniem najlepszym utworze na albumie, czyli Until the Future Will Pass Us.
Tak jak w przypadku utworu Necroculture mamy tutaj Black pełną parą z bardzo mrocznym intro i genialnymi riffami. Zwłaszcza ten motyw tremolo i przejście do chórków robią tutaj kapitalną robotę. Podobnie jak ten bardziej rock'n'rollowy motyw przeplatany szybkimi partiami w utworze Drag Rats. Bardzo fajnym, a jednocześnie już dosyć oklepanym elementem na tej płycie są chórki, które z pewnością sprawdzą się na live gigach. W przypadku debiutu głównie było słychać wokale Marcina. Tutaj częściej możemy usłyszeć dwóch gitarzystów zespołu, nie tylko powtarzając poszczególne słowa refrenu, ale również w pełni go odśpiewując w utworze Fist przy akompaniamencie plumkającego basu Piotra Bolka. Ostatni track zatytułowany Is There Any Hope for Help jest dwuminutowym akustycznym instrumentalem, który wprowadza nieco takiego pustynnego klimatu. Tutaj moje skojarzenia powędrowały od razu do utworu Evik Vandrar zespołu Kvelertak. I naprawdę szkoda, że chłopaki nie pokusili się o większe rozwinięcie tego instrumentala. Myślę, że taki właśnie luźny, akustyczny numer byłby niezłym urozmaiceniem tej płyty, która przez całą swoją długość po prostu napieprza i napiera. A tak pozostała jedynie ścieżka dźwiękowa do napisów końcowych, gdyby jednak Family Feast stał się kiedyś apokaliptycznym filmem. Reasumując, album Family Feast uważam za naprawdę bardzo dobrą kontynuację debiutu z 2019 roku. Słychać tutaj lekki progres, jeżeli chodzi o umiejętności muzyków oraz o tworzone kompozycje. Są one nieco odważniejsze, miejscami nawet trochę bardziej urozmaicone, ale nie lecą w niepotrzebną progresję, co zresztą Kvelertak, o którym tu już bardzo często wspominam, ostatnio nagminnie robi. Jest żywo, jest dynamicznie, czuć wkurw płynący z tej muzyki, ale jest miejsce na melodyczne riffy oraz bardzo chwytliwe refreny. Ta płyta nie prezentuje niczego nowego i niczego świeżego, ale trafia do mnie styl, w jakim jest ona utrzymywana. Cieszy mnie tu również duży nacisk na tą warstwę liryczną. Widać, że te problemy, które są tu poruszane przez muzyków, jednak są im bliskie oraz bardzo konsekwentnie do nich podchodzą, chociażby nawet przez ten merch, o którym wspominałem na początku nagrania. Ode mnie leci mocna 8, uważam, że jest to płyta godna polecenia, zwłaszcza tym, którzy lubią takie punkowo-blackowe mieszanki. Myślę, że przede wszystkim znajdą tutaj coś dla siebie fani takich kapel jak Haust, Turbo Negro czy już wspomniany wcześniej Kvelertak. Zapewniam, że płyta naprawdę połyka się w całości, przy każdym powrocie, nie przynudza ona, nie ma tu miejsca w ogóle na nudę. Uważam, że Skow zrobił pewien krok do przodu, świetnie wykorzystał czas lockdownów, no i oczywiście liczę na kontynuację w postaci trasy promującej ten album. O takim głodzie koncertowym, jaki teraz panuje, wskoczenie w pogo na Necroculture czy Family będzie miało wręcz działanie terapeutyczne. I właściwie z mojej strony to by było już na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam również na mojego Instagrama oraz mój fanpage, gdzie umieszczam również recenzję wersji pisemnej. Wystarczy tak naprawdę odfiltrować tylko po tagu Hypnagogue Vlog. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o najnowszej odsłonie Skow, czy ta płyta do Was trafiła, czy przemawiają w ogóle do Was takie klimaty. Może napiszcie też, jakie premiery ostatnio wzbudziły Wasze zainteresowanie i być może akurat pokryją się one z moimi przyszłymi recenzjami. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.